No była seria manifestacji, kilka ich było, ja uczestniczyłem w nich wszystkich, a jednocześnie zacząłem pisać ulotki. Miałem kolegę, z którym zaczęliśmy spiskować, ale bez kontaktu z żadnymi, bo właśnie znowu inaczej niż w Warszawie, znaczy był w Krakowie jakiś komitet strajkowy, studencki, ale nie miałem z nim żadnego kontaktu. Wiedziałem, nawet nie wiedziałem jak ich znaleźć, nie było, o dziwo nie było e-mailu, ani niczego takiego, ani telefon, nikt nie miał telefonu. Ale miałem takiego kolegę Zbyszka, z którym usiedliśmy razem, napisaliśmy ulotkę do robotników, żeby się przyłączyli do nas, do studentów, co było oczywiście naiwnością bardzo poważną, ale ja stukałem, miałem maszynę do pisania, to był mój pierwszy taki aparat literacki, to była maszyna do pisania, której nie mogłem sobie sam kupić, bo byłem biedny, ale ojca naciągnąłem, to był też wielki wyczyn, że dokładnie pamiętam, że niemiecka maszyna, nowa, Erika mówiąc po polsku, kosztowała 4400 wtedy, czyli dużo, bo ja chyba za 1500 zł wszystkie koszty moje krakowskie pokrywałem. No, tak czy inaczej miałem tą maszynę i w marcu ona mi posłużyła do tego, żeby wystukiwać ulotki, które wzywały, tak jak mówię, przez kalkę, nie wiem, produkowałem po kilka kopii, po 2 ulotki na stronie A4, które potem przecinałem na pół. I z tym Zbyszkiem rozkładaliśmy ulotki w różnych miejscach, gdzie uważaliśmy, robotnicy mogą je znaleźć, czyli w pobliżu jakichś takich lokali restauracyjnych, najbardziej popularnych, najbardziej ludowych, gdzieś w kabinach telefonicznych. A ten Zbyszek później został dość znanym profesorem psychologii, Zbigniew Nęcki. I tyle. I nigdy potem to wszystko ucichło, skończyło się i nikt mnie nigdy o to nie pytał, nie przesłuchiwał, żadne macki UB do mnie w ogóle wtedy nie dotarły. Także to przeszło, zostawiło mi smak goryczy jednak.